Monasterium. Zespół założony w Polsce, a dokładniej w Krakowie. Zespół gra od 2014 do aktualnych czasów. Gatunek, który grają, to Epic Doom Metal. A album, o którym sobie dzisiaj opowiemy, nazywa się Cold Are the Graves. Ich płytę na stronie Bandcamp można kupić za 14 euro. Czy album jest warty swojej ceny? Czy 14 euro, co jest w przeliczeniu jakieś niecałe 70 zł, jest warte swojej ceny? Czy mały zespół z Polski ma coś ciekawego do zaoferowania? Czy przeze mnie nowo poznany gatunek metalu, czyli doom metal, mnie zainteresował? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o wrażeniach z albumu muzycznego. Z albumu, który poznałem kompletnym przypadkiem i który mi się spodobał ze względu na okładkę, więc postanowiłem dać mu szansę i go odsłuchać. I było to dla mnie w sumie coś nowego ze względu na to, że gatunek, który grają tutaj chłopaki z zespołu Monasterium, to Epic Doom Metal. Jeśli ktoś by mnie zapytał, jak mi się kojarzy, z czym mi się w ogóle kojarzy przed poznaniem tego zespołu Doom Metal, to prawdopodobnie puściłbym mu jakiś utwór z gry Doom, tak? Bo to byłby jedyny Doom Metal, jaki mi się w ogóle skojarzył z tym. Więc no, Monasterium to zespół, który wywodzi się z Polski, a dokładniej z Krakowa. W skład zespołu wchodzi 4 członków i jest to Filip Malinowski jako basista, Maciej Berniak jako perkusista, Tomasz Gurgul jako gitarzysta i Michał Strzelecki jako wokalista. Tych 4 panów wydało już bodajże 3 albumy, a my sobie opowiemy dzisiaj o ich albumie, który nazywa się Cold Are the Graves. Jest to album, który, jak powiedziałem, poznałem kompletnym przypadkiem i z tego co widzę, zespół ten wydał ten album w tym roku, więc jest to świeży album i na albumie znajduje się 8 utworów i jest to The Stigmatic, Cimmeria, The Great Plague, Seven Swords of Wayland, Remembered, The Siege, Necronomicon i Cold Are the Graves. Wszystkie 8 utworów, które są na tej płycie, no, większość mi się podoba. Większość mi się naprawdę podoba, ze względu też na to, że wiele z tych utworów ma jakieś nawiązania chociażby do historii czy do mitologii, tak? Chociażby Cimmeria, jeśli dobrze pamiętam, jest to kraina z Conana. The Great Plague nawiązuje do Czarnej Śmierci z 1347 roku. Seven Swords of Wayland nawiązuje do mieczy, bodajże z historii czy legend o Robin Hoodzie, jeśli się nie mylę. A sam Stigmatic no nawiązuje bodajże do Jezusa Chrystusa i do ran, do blizn, które zostawiły chociażby te gwoździe, jeśli się oczywiście nie mylę, ale z tego co kiedyś sprawdzałem, to o to chodzi. Więc generalnie praktycznie wszystkie ich utwory mają nawiązanie do jakichś wydarzeń historycznych lub do jakiejś mitologii, więc jest to naprawdę sporo takich utworów, które mi się zajebiście podobają właśnie ze względu na różnorakie nawiązania. A przyznam szczerze, że tak jak było na przykład w przypadku Judge Minus the Deadman nawiązujący do Undertakera i Final Flash nawiązujący do Vegety, to jest to dla mnie ogromny plus w przypadku takiej muzyki i w przypadku utworów, bo to jest dla mnie o wiele wówczas przyjemniejsze, jakieś takie fajne nawiązanie do różnorakich rzeczy, oczywiście o ile jest to zajebiście i dobrze zrobione, ale wydaje mi się, że tutaj ich utwory są naprawdę dobrze nagrane, dobrze zrobione i wokal mi się niesamowicie właśnie podoba i wokalista czasem tak jakby bardziej opowiadał aniżeli śpiewał, ale jest to zajebiście zrobione, zajebiście zbalansowane, że przyjemnie mi się tego słucha, zarazem jakby historii, a zarazem później śpiewa to, więc jest to zajebiście dobrze zrobione, przez co naprawdę ten album ma wiele do zaoferowania. Niestety jest jedno niestety i przepraszam, jeśli chłopaki to obejrzą i może sobie wezmą do serca, nie wiem, przepraszam z góry za to, ale jest jeden utwór, który po prostu jest dla mnie, smętnym pierdoleniem. Jest dla mnie niestety takim smętnym, smutnym pierdoleniem, którego nie lubię, nie znoszę wręcz. Jest to utwór Remembered.
chłopaki, wiem, że daliście z siebie wiele, daliście z siebie wszystko i być może na przykład lubicie ten utwór niemiłosiernie ze swojej biblioteki, ale ja osobiście nie lubię tego utworu. Ja po prostu nie lubię tego typu muzyki, ale reszta mi się naprawdę zajebiście podoba, jak Necronomicon, czy The Siege, czy The Stigmatic. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o całość, to The Stigmatic mi się wydaje, że najbardziej mi się podoba i The Siege. Myślę, że te dwa utwory są takimi moimi najchętniej słuchanymi i ulubionymi. Reszta też jest dobra, żeby nie było. Reszta utworów też jest naprawdę fajnie nagrana, fajnie zrobiona i po prostu wokalisto, twój głos jest naprawdę według mnie dobry. Zwłaszcza właśnie jak opowiadasz, jak tak, znaczy mówię, mi się wydaje, jakby to było bardziej opowiadane niż śpiewane wówczas, ale naprawdę jest to zajebiście zrobione i słuchanie i czytanie zarazem tekstów nawiązujących do różnych właśnie wydarzeń, jakichś legend, jak chociażby te 7 mieczy z historii o Robin Hoodzie, czy ten legend, czyli The Seven Swords of Wayland, naprawdę to się zajebiście słucha i wówczas też się można czegoś dowiedzieć, bo szczerze powiedziawszy, no ja nie wiedziałem, ja przyznam się szczerze, że kilka z tych utworów sprawdzałem, bo ja nie miałem pojęcia, do czego one są nawiązaniem, dlatego sobie sprawdziłem i tak na przykład właśnie te 7 mieczy, że to są z historii o Robin Hoodzie. Cimmeria jest to nawiązanie do bodajże miejsca narodzin, czy jedno z miejsc z Conana Barbarzyńcy, tak? Ja po prostu nie wiedziałem, bo nie siedzę w takich klimatach, albo po prostu nie czytałem, ale właśnie się dzięki temu dowiedziałem, więc dzięki temu nie tylko można czegoś dobrego posłuchać, ale i się nauczyć. Przyznam szczerze, że te niecałe, myślę, 70 zł, czy też 14 euro konkretnie na Bandcamp nie jest dużą ceną. Wydaje mi się, że jest to całkiem w porządku cena, że można sobie kupić naprawdę fajny album. Okładka to jest dla mnie kurwa jebane złoto. Wasza okładka to jest jebane złoto i ten, kto je robił, grafik, powinien dostać kurwa Nobla. Nagrodę jakąś, przepraszam. Więc wasz album, jeśli chodzi pod względem okładki i pod względem muzyki, Cold Are The Grave jest naprawdę dobrym albumem. Jak powiedziałem, to Cemetery Remembered mi się nie podoba, nie są to moje klimaty, ale reszta jest naprawdę fajna. Nawiązania, teksty, głos wokalisty, oczywiście reszta zespołu i instrumenty też są dobre, ja nie mówię nie, więc pod tym względem ten album jest naprawdę fajnie zrobiony, fajnie nagrany i jest naprawdę dobrym albumem. Nie przesłuchałem jeszcze reszty waszych albumów, jeszcze nie wiem, czy poprzednie są lepsze, gorsze i tak dalej, ale z chęcią odsłucham i sprawdzę, jak brzmi reszta waszej muzyki. Szczerze powiedziawszy też nie znalazłem za dużo informacji o was, przepraszam, może nie szukałem dokładnie, ale też prawdopodobnie, z tego tak patrzę, nie jesteście dużym zespołem. Na Spotify, chociażby z tego co patrzę, wasze utwory mają po 1000, po 2000 tam wyświetleń, odsłuchań. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku YouTube'a, ale skromny zespół, mały. Obstawiam, że macie jakąś tam swoją rzeszę fanów, tak? Ale mówię, moje wrażenia są takie, że ten album jest naprawdę fajny. Podoba mi się, jest naprawdę ciekawy, wszelakiej maści nawiązania i piosenki o nich są też naprawdę ciekawe i fajne, więc jestem ciekaw, jakie są różnice i jakie będą moje wrażenia po odsłuchania reszty waszych albumów. A tymczasem to tyle. Trafiłem na bardzo ciekawy album z gatunkiem muzycznym, podgatunkiem metalowym, którego kompletnie nie znałem i trafiłem na coś ciekawego, na coś nowego dla mnie i jest to naprawdę fajnie nagrane. Jest to też polski zespół, mój naród, moi ludzie, więc dodatkowy plus dla was, więc zobaczę, z chęcią odsłucham sobie pozostałych dwóch, zobaczę jak one brzmią, jakie są różnice, a tymczasem dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za spędzony czas tutaj. Album jest naprawdę dobry. Zachęcam jak zawsze do odsłuchania, do wspierania i do zobaczenia. Cześć, czołem i życzę miłego słuchania. I czas na krótkie fragmenty utworów z tego albumu. Hours of love.
No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!